Dzień dobry, nazywam się Janek Simon i jestem jednym z współautorów obok Agnieszki Polskiej i Jakuba de Barbaro projektu, który tutaj widać na tym slajdzie, który się nazywał Szalona Galeria. I chciałem parę słów o tym projekcie opowiedzieć, o jego założeniach, o tym, jak ta realizacja przebiegała, o co nam właściwie chodziło, jak to zostało zrobione. To powstało w 2016 i w naszym była to reakcja na to, co się stało wtedy w polskiej polityce, czyli na zwycięstwo PiS-u w wyborach w 2015. Zaczęliśmy się w gronie jakichś, nie wiem, pracowników kultury, artystów zastanawiać nad tym, co właściwie możemy zrobić w tej sytuacji, która nam się wydawała bardzo groźna, co w sumie się okazało później, jednak rzeczywiście te obawy nie były nieuzasadnione. Polska się zaczęła osuwać w stronę jakiejś faszystowskiej, prawda, coraz bardziej prawicowej, coraz bardziej też dyktatury. Także my się zaczęliśmy zastanawiać, co mogą artyści zrobić w tej sytuacji. No i taką jakąś taką istotną myślą, która nam przyszła do głowy, to było to, że właściwie ta sytuacja się bardzo różni od tej sytuacji, która była wcześniej. Dlatego, że wcześniej, powiedzmy, konflikt polityczny, tak jak żeśmy go widzieli, przebiegał pomiędzy takim, powiedzmy, neoliberalnym, centroprawicowym, dominującym dyskursem i jakimś z drugiej strony lewicowym, powiedzmy, jakimiś pomysłami lewicowymi. No i w takiej sytuacji, w której my byliśmy, to część przynajmniej publiczności, która przychodziła do tych instytucji, w których nasze prace były pokazywane, czyli mówię tutaj o instytucjach sztuki współczesnych, muzeach, galeriach komercyjnych, jakichś przestrzeniach niezależnych, które też myśmy prowadzili. Powiedzmy, nie była ta publiczność jednolita. Część osób miała bardziej, powiedzmy, liberalne poglądy, część bardziej lewicowe, część bardziej anarchistyczne. Także była jakaś dyskusja, która mogła kogoś do czegoś przekonać. Natomiast po 2015 okazało się, że 99% tej publiczności, do której my mamy dostęp, ma po prostu dokładnie taką samą wizję, czy bardzo podobną wizję tego, co się dzieje w polityce do naszej. Czyli takie, że trzeba bronić tego po prostu centrum, bronić demokracji, bronić mediów, bronić wolności słowa przeciwko jakimś siłom, które chcą go zniszczyć. To wszystko zniszczyć i nam to zabrać. No ale co zrobić, jeżeli ci ludzie, którzy przychodzą do tych miejsc, w których my pokazujemy swoje rzeczy, myślą dokładnie to samo, co my. No nic nie możemy zrobić, dlatego że po prostu mówimy do osób, które są już przekonane. W związku z tym pomyśleliśmy, że to, co możemy rzeczywiście zrobić, to co trzeba zrobić, to jest spróbować znaleźć jakąś nową publiczność dla sztuki, dla naszej pracy. I postanowiliśmy zorganizować takie przedsięwzięcie, które, jak już mówiłem, nazywało się Szalona Galeria, które było taką objazdową wystawą sztuki współczesnej. Tutaj to widać na zdjęciu, to jest jakby fragment tej instalacji. No i zrobiliśmy coś takiego, że po prostu zbudowaliśmy taką mobilną galerię, mobilne centrum kultury, które jeździło przez wakacje 2016, przez 2 miesiące jeździliśmy po Polsce i rozstawialiśmy to w różnych małych miejscowościach, objechaliśmy Polskę dookoła, można powiedzieć, wzdłuż granic, more or less. Rozstawialiśmy tą wystawę w różnych małych miejscowościach i próbowaliśmy ją pokazywać ludziom, tłumaczyć ludziom, o co jakby nam chodzi. Takim naszym duchowym patronem tego przedsięwzięcia był Marian Minich, taki legendarny dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, który w 50-tych latach robił coś podobnego, to znaczy brał reprodukcje prac, które były w kolekcji muzeum i woził je na wieś i urządzał wystawy, na przykład wieszane były prace na płotach czy na stodołach i w ten sposób ludzie, którzy normalnie nie mieliby żadnych szans na kontakt z tą sztuką, jakby go dostawali. Oczywiście to w ogóle był też w PRL-u istotny aspekt funkcjonowania kultury, właśnie jakieś objazdowe kina, objazdowe biblioteki. Jedną z idei tego systemu było to, żeby tę kulturę upowszechnić. Także postanowiliśmy, jak już mówiłem, tą galerię zbudować. My z Kubą Barbaro mieliśmy takie doświadczenie wcześniej, że prowadziliśmy w Krakowie miejsce niezależne galerie przez 4 lata. Także to trochę duch tego, Agnieszka też Polska była tam często takie rzeczy robiła, także trochę ten duch Szalonej Galerii wynikał z tego Goldex, Poldex, z takiego miejsca, które wcześniej robiliśmy, no i tam dla nas ważne było to, żeby to było jak najbardziej niezależne, też zastanawialiśmy się, co w ogóle znaczy niezależność, no i taka pierwsza rzecz, która nam wtedy przyszła do głowy, że no, niezależność to po pierwsze jest brak uwikłania w jakieś finansowe relacje z kimś, kto może nam na przykład nie dać pieniędzy, bo coś mu się nie spodoba,
Także Goldex Poldex był zbudowany na takim eksperymentalnym systemie finansowania, eksperymentalnym modelu ekonomicznym. No i Szaloną Galerię też postanowiliśmy sfinansować w oddolny sposób i skorzystaliśmy z crowdfundingu, czyli to była taka, znaczy to dalej jest oczywiście, ale wtedy to była dosyć nowa rzecz, jakaś taka zyskująca momentum, zyskująca popularność i postanowiliśmy spróbować sfinansować to przedsięwzięcie z crowdfundingu. Jakby też, żeby nie brać pieniędzy od instytucji, nie brać pieniędzy od jakichś dużych sponsorów prywatnych, którzy mogą mieć potem na przykład próbować mieć jakiś wpływ na to, co my tam chcemy pokazać. Także to było oczywiście ryzykowne, no bo mogło się nie udać, mogła nam ta kampania zupełnie nie wyjść. Natomiast no, okazało się, że się udało. Także może teraz pokażę film z naszej taki klip, który promował naszą kampanię crowdfundingową, a potem dalej jeszcze powiem o założeniach i Jesteśmy plastykami, malujemy, rzeźbimy, kręcimy filmy i projektujemy książki. Wiele lat zaniedbań w polityce kulturalnej w Polsce doprowadziło do tego, że większość mieszkańców naszego kraju nie ma dostępu do kultury współczesnej. Sytuacje pogarszają działania obecnej ekipy rządzącej, promujące projekty o charakterze narodowym i te związane z Kościołem katolickim. Mieszkańcy dużych miast mogą pójść do teatru albo do galerii, ale nie każdy ma taki wybór. dlatego postanowiliśmy wyruszyć w lipcu i sierpniu w podróż po Polsce. Postanowiliśmy przerobić samochód dostawczy na galerię, zbudować kino plenerowe i małą księgarnię w namiocie. Księgarnię z autorskim wyborem książek i kino z dobrymi polskimi filmami. Chcemy stworzyć mobilny dom kultury. Chcemy stworzyć mobilny dom kultury. Chcemy stworzyć mobilny dom kultury. Zaprosiliśmy do niego znanych artystów, Wilhelma Sasnala, Katarzynę Kozyrę i wielu innych. Będziemy jeździć po małych miejscowościach, pokazywać polską sztukę i rozmawiać o niej. My wiemy, że sztuka nie zawsze musi być trudna, że może być zabawna, że może wzruszać, że może uczyć krytycznego myślenia i walki o własne prawa. Chcemy, by inni też się o tym dowiedzieli. Niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować tego projektu sami. To jest naprawdę bardzo duże zadanie. Potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Twojej pomocy. To jest klip z naszej kampanii crowdfundingowej, jak mówiłem. I ta kampania się bardzo udała. Zebraliśmy prawie 60 000 złotych. I co umożliwiło nam zbudowanie takiego wystawienniczego systemu. To są też obrazki, które żeśmy używali w social mediach. Wtedy jeszcze nie do końca było wiadomo, jak to będzie wyglądało. Beata, płacaj. Tak jak mówiłem, zebraliśmy 60 000 i za to się udało kupić po pierwsze taką ciężarówkę, po drugie przyczepę kempingową, w której mieliśmy, znaczy w której chcieliśmy mieszkać, no a to już było nasze prywatne. Także tak to wyglądało w wersji złożonej. Tutaj jest to, co było w środku w ciężarówce. Mieliśmy, jak widać, generator prądu, rowery. Naprawdę to było wszystko jakby samowystarczalne w 100%. Mogliśmy to na polanie w lesie rozbić i jakby by działało. Tutaj widać już to, jak to wyglądało po rozłożeniu. Także jak widać, była ta struktura taka zrusztowa, po której można było chodzić. Ta ciężarówka w środku to był no taki, można powiedzieć, white cube, galeryjna przestrzeń mała, natomiast reszta prac była prezentowana na tych rusztowaniach, na jakichś tam siatkach. Różne tutaj były pomysły na to, jak można przedstawić pracę. To była taka nasza, tutaj widać, to była nakrywa, przyczepa i funkcjonowało w przestrzeni. Było tak mówić tury, którego główną osią była wystawa sztuki współczesnej, do której zaprosiliśmy ponad 30 osób, 35 z tego co pamiętam artystów, naprawdę taką przekrojową czołówkę wtedy taką przynajmniej w tej opinii, znaczy taki, no wydaje się, w polskiej sztuce działo ciekawego. Od
Kara Wojnko, Rakiego, Maciej. Solidny zestaw artystów. To była ta, jak wiem, była 8, natomiast oprócz tego mieliśmy też kino plenerowe, program wybrał, mieliśmy codziennie puszczać do transformacji, no to się w Polsce dzieje, także skończyło się puszczanie filmów dla dzieci w naszym kinie plenerowym, ale była też Jan Kasowy, kuratorowany wybór książek, koncertów, także w niektórych miejscach robiliśmy koncerty wieczorami, imprez. To było realnie funkcjonujące i tak jak mówiłem, objechaliśmy całą Polskę wzdłuż granic dookoła, w 9 miejscach się zatrzymaliśmy i to rozłożyliśmy. Myślę, że około 1000 osób to zobaczyło. Chciałem może trochę powiedzieć więcej teraz o tym, jak była skonstruowana ta wystawa, no bo to był ważny element, tak jak mówiłem, centralny i tutaj widać środek ciężarówki, czyli tutaj takim centralnym, powiedzmy, wizualnym, najsilniejsza. I to było dla nas też ważne, że jednak oczywiście część tych prac, które mieliśmy, to były jakieś wydruki, czy filmy, wideo na telewizorze, coś, co jak nie miało żadnej materialnej wartości. Natomiast też gdzieś ważne było to, żeby było tam coś, co rzeczywiście w jakiś sposób wartościowego, nawet nie tylko materialnie, ale tak też symbolicznie, żeby gdzieś tam ważne dla nas było to, że to, co przywozimy, to nie są tylko wydruki na kartkach, prawda, A4 czy jakieś klipy wideo, tylko jest tam też coś naprawdę wartościowego i no tą taką najbardziej wartościową rzeczą był duży obraz Wilhelma Sasnala, co prawda coś, co mogłoby się w muzeum znaleźć, na pewno. Był też obraz Maciejowskiego mniejszy, Tomka Kowalskiego, także mieliśmy trochę rzeczywiście wartościowych, oryginalnych prac, natomiast no, większość to były takie rzeczy, które po pierwsze się jednak dało łatwo przewieźć, łatwo rozstawić. Natomiast jeżeli chodzi o jakby taką ideę, która stała za tą wystawą, myślę, że to jest dosyć ważne w ogóle dla tego projektu, także bym tutaj chciał parę słów więcej o tym powiedzieć. No oczywiście, jeżeli chce, żeby sztuka miała jakiś polityczne naznaczenie, no to jest dużo różnych rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić, zanim się zacznie to robić, żeby to miało sens. No przede wszystkim trzeba sobie wymyślić jakiś model, znaczy po pierwsze jakiś cel, prawda, co mamy zmienić w tej rzeczywistości. Po drugie trzeba znaleźć jakieś środki, jak to zrobić i po trzecie trzeba się też na koniec zastanowić nad skutecznością, to jest ważna dyskusja, myślę w ostatnich latach szczególnie. Chciałem parę słów powiedzieć o tym modelu polityczności, który stał za tym naszym wyborem prac i w ogóle za całą tą działalnością. I myślę, że on się formułował w jakiejś opozycji do takiego modelu polityczności sztuki, który był dominujący w 90 latach, powiedzmy pod koniec lat 90, gdzieś się rozwinął najbardziej i mówię tutaj o takim pokoleniu artystów, których się zbiorczo najczęściej określa sztuka krytyczna, tacy artyści jak Katarzyna Kozyra, Artur Żmijewski, może to jest najbardziej centralna postać, trochę też Libera, dla których oni w polityczność sztuki sobie wyobrażali tak, że ta sztuka powinna poruszać jakieś niewygodne tematy, wybijać znaczy no, właśnie to często było ciało w jakichś takich formach swoich niedoskonałych, kalecy, prawda, Holokaust. Ta sztuka była trudna w odbiorze, ciężka, nieprzyjemna. Natomiast no, moje pokolenie artystów w jakimś sensie, ja jestem urodzony w 77, ci artyści sztuka krytyczna to pewnie w 60 którymś. I tak 10 lat starsi są ode mnie i od nas. Dla nas to jednak był jakiś punkt, taki negatywny punkt odniesienia i my chcieliśmy coś, żeby ta polityczność sztuki, ta sztuka wygląda jakoś zupełnie inaczej i no dla mnie taką metaforą to jest właśnie karnawał, jakiś tabor cygański. Ja też byłem zaangażowany w kulturę techno w 90 latach w Krakowie i jakoś współuczestniczyłem w tworzeniu się tej sceny i to było dla mnie takie bardzo ważne przeżycie i też to mi pokazało, że
da się zrobić coś takiego, że da się stworzyć taką swoją przestrzeń, w której po prostu jest tak, jak ma być, nie chcę być nigdzie indziej. Także dla mnie bardzo ważne było doświadczenie takiej właśnie kontrkultury w pozytywnym sensie, tworzącej jakąś pozytywną propozycję, nie krytykującej, nie mówiącej, co jest źle, tylko pokazującej, ok, może być inaczej, może być dobrze. Także myślę, że to jest taka fundamentalna myśl, że my nie chcemy pokazywać tego, co jest nie tak, tylko chcemy pokazywać, że jednak pomimo tego, że tak dużo rzeczy jest nie tak, to jednak da się zrobić coś, co jest fajne, jest po prostu, tworzymy jakąś przestrzeń, która, no taką mini utopię można powiedzieć. Także to była taka powiedzmy wizja sztuki, która stała za tym naszym wyborem prac, natomiast już na takim bardziej konkretnym poziomie to mieliśmy taką myśl, że sztuka to jest przestrzeń, w której rzeczy można robić inaczej, prawda? Że to jest coś, co no taka myśl, prawda, że można chodzić tyłem, można mieć, nie wiem, pomalować się na niebiesko, można przeróżne rzeczy robić inaczej. Normalnie ich nie robimy inaczej, bo tkwimy w jakichś takich kolejnach codzienności, które często też mają polityczny wymiar swój, które nas zmuszają do tego, żeby robić rzeczy w jakiś określony sposób. Natomiast sztuka nam może pokazać, że rzeczy można robić jednak inaczej i to ma też polityczny potencjał i to, no tak, to był taki jakby klucz dla tej selekcji prac, które były na tej wystawie. Oczywiście, jak to zwykle bywa z kuratorskimi pomysłami, no nie zawsze wszystko to jest w 100% się da zrealizować i na pewno nie we wszystkich pracach to było ewidentne, natomiast dużo było takich prac, które wydaje mi się, że dosyć to w różnych aspektach tą myśl jakby ilustrowały. No i tutaj chciałem o tych dwóch pracach powiedzieć na początek. Po lewej stronie jest Jarosław albo Lech, nie wiem, no nie rozpoznaję, w zielonym garniturze. To jest element projektu Kasi Przezwańskiej, która postanowiła zaprojektować na nowo, po pierwsze Sejm, miała jakąś taką myśl, że może gdyby Sejm nie był biały, czy tam, ja nie wiem jakie są kolory w środku, ale to są pewnie jakieś marmury i prawda, biała farba, że gdyby nie było tam biało-szaro, tylko było kolorowo i politycy nie ubierali się w czarne czy granatowe garnitury, tylko w jakieś kolorowe garnitury, to może to wszystko inaczej by wyglądało i może ta polityka, którą oni tworzą, wyglądałaby inaczej. Także Kasia zaprojektowała po pierwsze przemalowanie gmachu Sejmu w środku, a po drugie garnitury, znaczy jakieś takie stroje, ubiór dla polityków. I tutaj jest jeden z tych projektów. I wydaje mi się, że to jest ciekawe, też jeszcze wracając do tej dyskusji o polityczności sztuki, o takich sposobach, w jakich sztuka może wpływać na rzeczywistość, bo to jest taki pomysł trochę, który no, gdzieś dla mnie się odnosi do takiego czegoś, co było na świecie popularne, powiedzmy też koniec lat 90., początek lat 2000. To była taka grupa artystów wtedy bardzo dominująca na międzynarodowej scenie, których się później też zbiorczo zaczęło określać jako estetyka relacjonalna czy postprodukcja. I to byli tacy artyści, którzy próbowali właśnie takimi różnego rodzaju pojedynczymi gestami zmieniać świat. I też uważali, że w sztuce są jakieś narzędzia, które można zastosować poza tym systemem sztuki i one będą miały jakiś dobry wpływ. Czyli my mamy jakieś takie moce dekonstruowania, podważania założeń, widzenia głębiej i że w ten sposób możemy zmieniać jakieś już istniejące systemy, że te narzędzia, które istnieją, wypracowały się w systemie sztuki, można zastosować w innych systemach, nie wiem, takich jak na przykład prawo, czy na przykład film, czy na przykład historia, czy sport, czy tak jak w przypadku Kasi, no nie wiem, architektura Sejmu i że przez takie gesty dokonać jakiejś bardzo daleko idącej zmiany po prostu jednym gestem, że coś się odwróci i wszystko zacznie inaczej działać. No i to była taka bardzo silna obietnica, która myślę, że taką najsilniejszą reprezentację miała na Biennale w Wenecji w wystawie Utopia Station. To był jakiś 2000 rok, 2002 może. I myślę, że to była bardzo duża obietnica, którą świat sztuki współczesnej złożył światu na zewnątrz i ta obietnica niestety nie została spełniona i jakby tak z perspektywy 20 lat później, jak patrzymy na to, no to widzimy, że to jednak nie zadziałało, nie stało się to, że ta sztuka współczesna nie zmieniła świata tak bardzo, jak chciała wtedy. I to jest jakiś problem z legitymizacją sztuki politycznej teraz, że
No niestety to się nie udało, ale to jest dygresja. Druga praca tutaj, którą widać, to jest autoportret Rafała Bujnowskiego, który on namalował, sfotografował i później złożył w swojej aplikacji o wizę amerykańską. Tutaj widać paszport z wizą. To jest taka, no może w przypadku Rafała trochę żart z tego, czym może być malarstwo, no ale też pokazuje to, że można robić rzeczy inaczej. Natomiast trzecią pracą, o której chciałem powiedzieć teraz tutaj, to jest Andrzej Didek-Dürer, Sztuka butów. I to z kolei jest no, taka od 60. lat już ciągnąca się akcja, która polega na tym, że Andrzej chodzi w tej samej po prostu naprawia buty i tutaj on obok siebie, to jest taki kolaż photoshopowy, w którym on te buty obok siebie umiejscowił, no i te buty są już większe od niego. Także można też w jednych butach chodzić. Ja myślę, że no to są wszystko takie mikrogesty, ale no właśnie pokazują jakąś potencjalność sztuki. To jest Jan, to jest robotyczne alter ego z Sebastiana Buczka, jednego też z artystów na tej wystawie. To jest taka kukła, którą żeśmy ze sobą wozili, która mówi i się rusza i można... To była ulubiona praca dzieci. Następną pracą, która była pokazywana na wystawie, jest taka dokumentacja działania Adama Rzepeckiego, artysty z Krakowa, z takiego pokolenia, powiedzmy teraz już pewnie po 60, który od 30 lat wnosi na rysy kamienie. No i pomysł jest taki, że rysy mają 2499 metrów, natomiast jeżeli się odpowiednio dużo tych kamieni tam wniesie, to będą miały 2500. Fajnie, że będą rysy, jak będą miały 2500. Oczywiście to jest taka jakaś też lekka ironia w stosunku do dumy narodowej, prawda, do tych wszystkich rekordów, porównywania się, mierzenia, budowania coraz wyższych rzeczy. Także, no ale z drugiej strony to się rzeczywiście dzieje i Adam tam, o ile mu zdrowie dopisuje, to wchodzi i nosi w plecaku te kamienie i rysy się powiększają ciągle. To, co pokazałem teraz, to było kilka przykładów prac, które według mnie pokazywały, że sztuka to jest przestrzeń, w której rzeczy mogą po prostu dziać się w inny sposób niż się normalnie dzieją. No i tak jak mówiłem, to jest też jakieś źródło tego, jak my sobie wyobrażaliśmy wpływ tej wystawy. Czyli to jest taka, no właśnie, jak też mówiłem wcześniej, tabor cygański, który, prawda, przyjeżdża do miasteczka i porywa dziewczynę czy tam chłopaka i który już nigdy tam nie wraca. Także to właśnie bardziej jest taka poetyka uwodzenia, poetyka jakiegoś atrakcyjności, jakiegoś innego świata, cudownego, czasami niesamowitego, a nie poetyka straszenia czy wzbudzania na przykład poczucia winy, co wydaje mi się, bo w sztuce krytycznej jakby takim silnym środkiem wyrazu i też jakby wpływu. Co się okazało jeszcze bardzo szybko, właśnie już w pierwszym przystanku naszym w Lipcach Rejmontowskich, to jest wieś, w której w okolicach Łowicza, w której się dzieją, jakoś tak nam wyszło, że to było pierwsze miejsce. No i w Lipcach Rejmontowskich się okazało, że taka publiczność, która nie jest w ogóle przyzwyczajona do kontaktu z muzeami, z wystawami, ze sztuką, nie ma nawet takich podstawowych choreograficznych umiejętności jakby odnajdywania się w takiej przestrzeni, czyli ludzie nawet nie wiedzą, że wystawa to jest coś takiego, że to jest taka przestrzeń, po której trzeba chodzić i po prostu od jednej pracy do drugiej oglądać. Także to było dla mnie bardzo oczywiście zaskakujące, ale też od razu nam uświadomiło fakt, że bez jakiejś naszej mediacji to po prostu zupełnie nic z tego, nikt nic nie dostanie z tego. No i od razu sprowadziliśmy taki system, że tam co godzinę czy co pół godziny, w zależności od tego, jak dużo ludzi tam przychodziło, w zależności od miejsca, robiliśmy oprowadzania. Także po prostu zamienialiśmy się tam w trójkę czy w czwórkę i oprowadzaliśmy po tej wystawie, opowiadaliśmy ludziom o tych pracach. No i też oczywiście po paru razach już sobie wyrobiliśmy jakąś sprawność, jakąś wprawę w tym i mam wrażenie, że to naprawdę bardzo dobrze działało. I że rzeczywiście tacy ludzie, którzy wcześniej nie mieli kontaktu ze sztuką za bardzo, z kulturą taką powiedzmy bardziej eksperymentującą, wysoką to nie jest dobre słowo, ale taką powiedzmy no właśnie
wybijającą z codzienności, jakby przyjmowali to i bardzo dużo mieliśmy pozytywnego takiego feedbacku, prawda, pozytywnej odpowiedzi, że ci ludzie powiedzieli, o, rzeczywiście, to jest ciekawe. Znaczy nie chcę ironizować, ale to naprawdę bardzo dużo super pozytywnej energii dostaliśmy od ludzi. I myślę, że no, oczywiście byli też w jakiś sposób wdzięczni, że ktoś, prawda, przyjechał tam, coś próbował dla nich zrobić, ale trochę się też baliśmy tego, że może ktoś, tam były też jakieś LGBT, były elementy, no tak było widać, że to jest politycznie powiedzmy raczej ze świata progresywnego i lewicowego niż prawicowego, także baliśmy się, że może właśnie gdzieś tam będą nas rzucać kamieniami. Natomiast zupełnie nic takiego się nie wydarzyło. Super, dostawaliśmy wsparcie też od osób, które nam, nie wiem, przynosiły, pozwalały podłączyć prąd ze swojego domu za darmo, czasami coś przynosiły do jedzenia nawet. I też super jakby taki feedback od osób, które oglądały tą wystawę. I takim przykładem, może w którym chyba najpełniej się ta nasza idea zrealizowała, to są chłopcy z Bojadeł, z miasteczka na Polesiu, w którym jednym z przystanków Szalonej Galerii, którzy pod wpływem naszej wystawy postanowili założyć grupę graficiarzy i zacząć malować. Także to tutaj chciałem pokazać nagranie z rozmowy z nimi. No i tak, także to jeżeli w którymś momencie się to wszystko udało, to na przykład właśnie w takich momentach jak ten. To może najlepiej będzie, jak zaczniemy od tego, jak dowiedzieliśmy się o tym, że ta galeria tutaj przyjechała, bo teraz praktycznie przesiadamy w niej całe dni i bardzo nam się tutaj podoba. Więc zaczęło się to tak, że z kolegami wyszliśmy sobie po prostu na Bojadła, tak jak zawsze, w wakacje i zauważyliśmy plakat. I no, plakat nas zainteresował, bo myśleliśmy, że to jakiś festyn, jak zwykle, ale jednak to była jakaś szalona galeria. Myśleliśmy na początku, że będą jakieś sklepy typu ze słodyczami czy coś, ale jak przyszliśmy, to przekonaliśmy się, że jest to temat o sztuce, różnych malarzach i tego typu rzeczach. No i bardzo się zainteresowaliśmy tym, przychodziliśmy tutaj bardzo długo, dowiedzieliśmy się, że jest kino tutaj, że jest tutaj kino plenerowe i wiele innych atrakcji. No i teraz to się odbiło na nas tak, że zapragnęliśmy też bardzo tak rysować. No i dzięki temu stworzyliśmy grupę graficiarzy. No i bardzo się teraz tym interesujemy. Chcemy, żeby wychodziło nam to jak najlepiej i w jak najszybszym tempie, żeby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało. No, żeby nam to jakoś wychodziło. Bardzo fajnie. A co to za grupa graficiarzy, którą stworzyliście? No, grupa generalnie jest o tym, jak nauczyć się rysować i też przy okazji, że my uczymy, to i sami się uczymy bardziej udoskonalać i robimy różne wpisy, jakieś konkursy, no i tego typu rzeczy. A w Bojadłach są już jacyś graficiarze? Jacyś starsi? Niektórzy tutaj chyba są, no bo tutaj, tam na ścianach gdzieś piszą jakieś różne rzeczy. No ale to nie jest graffiti, to po prostu jakieś są inne napisy. A w Bojadłach takich typowych graficiarzy nie ma. No, czy jesteście pierwszą grupą? Chyba. No, dzieci to na pewno, ale dorosłych to nie. A ile jest osób w waszej grupie? Na razie osób 4, posiadamy 4. tylko 4, ale mamy nadzieję, że to się zmieni i będzie więcej. A ta wystawa wam się podobała? Tak, bardzo naprawdę. nam się podobało. I dzięki tej wystawie my też bardzo chcieliśmy zapragnąć zostać takim kimś sławnym trochę, ale na razie nie wiemy jak to zrobić, dlatego zachęcamy, żeby ludzie, którzy obejrzą ten materiał, weszli, ci, którzy posiadają Facebooka, weszli na stronę BJT Graficiarze i zostawili tam tak zwaną łapkę w górę. BJA graficiarze. No. A założyliście już stronę na fejsie? Tak. A, super. Nawet To logo polubimy. jest. Tak, polubimy zaraz. A jeszcze ostatnie rzecz spytam, która na przykład z prac na tej naszej wystawie wam się podobała? Mi najbardziej podobała się praca Janek, A tak? ten pan, który siedział tutaj na krześle, oraz odbicie w cegle i płyta z wosku. A, ciekawe, fajnie. A tobie? Mi się też najbardziej podobał Janek i mi się najbardziej podobał ten film, który był. A, o wnoszeniu kamieni. Oraz wulkan. Wulkan, fajnie. Dobra, Wulkan też fajny był bardzo. to dzięki, nie wiem, czy chcecie jeszcze coś powiedzieć? Czy...
i zachęcamy, żeby ludzie z Warszawy przyjeżdżali do takich miast jak Bojadła, czy do takich wsi, bo myślą, że tutaj jest nudno, ale naprawdę jest co zwiedzić. No to super. Bo przed nami, tam gdzie my się patrzymy, jest akurat pałac, który także można zwiedzić. I to byłby koniec. Ostatnim etapem tego przedsięwzięcia była wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które było też trochę w jakimś sensie takim patronem naszego tego projektu i tam zrobiliśmy taką wystawę, która po pierwsze dokumentowała, odtwarzała na tyle, na ile się dało w muzeum, takiej jednak dosyć małej przestrzeni wtedy, na tyle, na ile się dało, odtwarzała tą wystawę, dokumentowała, pokazywała dokumentację tego procesu całego tej naszej wyprawy, plus jakieś dodatkowe rzeczy, właśnie na przykład zaprosiliśmy graficiarzy z Bojadeł, żeby zrobili mural, parę innych rzeczy jeszcze tam się udało dołożyć do tego. Także ostatnim etapem była wystawa, która no fajnie, że była oczywiście, ale też mogło jej nie być. To nie była jakaś integralna część dla nas, nie było to najważniejsze, ale fajnie, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej nas zaprosiło i też ten projekt został zaprezentowany takiej publiczności już bardziej jednak przyzwyczajonej do kultury, a może nawet najbardziej przyzwyczajonej do kultury w przypadku tej instytucji. No bo to oczywiście też jak się zastanawiamy nad jakimiś kanałami wpływu, no to z jednej strony oczywiście to wszystko się działo, znaczy ważne jest to, co się działo na miejscu w czasie tej naszej jakby podróży, natomiast no drugi taki poziom, druga grupa jakichś odbiorców tego projektu, no to są takie osoby, które właśnie na przykład poszły na wystawę do MSN-u albo gdzieś o tym przeczytały. No i to była taka nasza nadzieja, że może pokażemy ludziom, że coś takiego jest możliwe i że jakieś inne osoby zaczną coś podobnego robić. To się nie zdarzyło i to myślę, że była jakieś niepowodzenie tego projektu. I też oczywiście po nim my sobie zdaliśmy sprawę, że żeby cośkolwiek się zmieniło realnie, no to takiej galerii musiało jeździć 50 albo 200 po Polsce, a nie jedna. I musiałoby to trwać 10 lat, a nie 2 miesiące. No i oczywiście no to jest takie pytanie, które przed nami w jakiś sposób stanęło, czy my na przykład chcemy zrezygnować z naszej dotychczasowej praktyki artystycznej, która jednak była zupełnie inna niż to i na przykład porzucić to, co robiliśmy do tej pory i zacząć popularyzować sztukę wśród takiej publiczności, która do niej nie ma dostępu. No i wszyscy jednak odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, że nie. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym ten projekt, znaczy do mnie przede wszystkim, znaczy no, mówię za siebie, ale dotarło, że no, że ta zmiana, że właśnie ten model takiej zmiany, że się taka złota kula, że się wymyśli jakiś taki jeden genialny pomysł, który gdzieś tam się zaprezentuje i on wywoła taką jakąś, nie wiem, lawinę wydarzeń, prawda, kulę śniegową, która doprowadzi do zmiany w dużej skali rzeczywistości, no to jest bardzo jednak mało prawdopodobne i że jeżeli się coś chce zmienić, tak naprawdę, no to to wymaga po prostu bardzo, po pierwsze systematyczności i też ciężkiej, rozłożonej na długi okres czasu pracy. Także to było na pewno niepowodzenie tego projektu jakieś, że no, że po prostu może mieliśmy rzeczywiście nadzieję, że na przykład ktoś to przejmie, ktoś po nas będzie to chciał robić. No nie wydarzyło się coś takiego, było to jednorazowe tylko wydarzenie, raz się wydarzyło. W jakiś sposób ciągle żyje, czego przykładem jest to, że zostaliśmy zaproszeni przez Sebastiana Cichockiego i Agnę Lewandowską do wygłoszenia tego wykładu tutaj, także może kogoś to teraz zainspiruje. Według mnie naprawdę idea jest słuszna i jest takie coś bardzo potrzebne. Zresztą mi się z kolei wydaje, że było jakąś dobrą intuicją w przypadku tego projektu jest to, że jak się myśli o takiej politycznie zaangażowanej działalności, to dobrze jest też, myślę, od razu mieć w głowie to, w jaki sposób ona zostanie sfinansowana. I dobrze jest, to jest też myśl, która stała za Goldex Poldex, za tą przestrzenią, o której już tam wspominałem wcześniej, którą prowadziliśmy w Krakowie z Kubą de Barbaro i Jankiem Sową, wcześniej, tam w 2008 się to zaczęło, że no to jest jakieś takie założenie z marksizmu, prawda, byt kształtuje świadomość trochę z tego, powiedzmy, z tej tradycji wynikające, ale że to w jakim modelu finansowania coś jest zrealizowane ma bardzo duży wpływ na to, czy to coś tak naprawdę jest. Dlatego radykalne działania wymagają czasami radykalnych modeli finansowych, które za nimi stoją, dlatego że jeżeli są finansowane
ramach istniejących modeli ekonomicznych, to jest duże prawdopodobieństwo, że